No słuchajcie, dzisiaj jesteśmy niejako dzień później od któregoś tam momentu, gdy zamawiałem sobie pizzę na wynos. Muszę przyznać, że jestem mega zawiedziony tą pizzą, ale to może zaraz do tego, bo ogólnie to dzisiaj mega deszczowo było calutki dzień. Burza z piorunami. Uchwyciłem takie zarąbiste momenty, kiedy błyskawice uderzały, że na pewno wam zaraz zrobię z tego zlepkę. I co do tej pizzy wracając, no to była pizza z kozim serem, z orzechami, z miodem, coś w tym stylu mniej więcej. I byłem pewny, że tego się po prostu nie da zepsuć, że taka seria składników na pewno będzie pizzą zarąbistą. Ale jak się okazało, niestety ciasto do pizzy jest po prostu słabe. Tak skromnie mówiąc, żeby nikomu przykrości nie zrobić, ciasto do pizzy jest słabe. Było podpisane jako, że to będzie neapolitana, rodzaj ciasta, ale naprawdę daleko temu do dobrego, konkretnego ciasta. Przede wszystkim już zaledwie po około, nie wiem, godzinie od ostygnięcia pizzy ciasto się zrobiło mega twarde. I z trudem po prostu można to zjeść, chyba że sobie to podgrzejesz gdzieś, czy to w mikrofalówce, czy w piekarniku, to wtedy jeszcze jakoś idzie. Dzisiaj jeszcze natrafiłem na inną ciekawą rzecz. Coś, czego nigdy w życiu nie jadłem. Nie wiem, czy widzieliście taki owoc, bo to chyba jest owoc. Znalazłem w internecie, że to nosi nazwę niesplik. Nie wiem, czy to jest prawdziwa nazwa, ale tak to chyba się po polsku nazywa. Spodziewam się, że to będzie troszeczkę takie cytrusowe, ale jednocześnie jak są dojrzałe, to podobno bywa słodkie. W środku są też jakieś pestki. Teoretycznie tą skórkę się podobno obiera i się niekoniecznie ją zjada, aczkolwiek można ją zjeść. To nie jest tak, że coś się stanie, że nam zaszkodzi. Także bardzo ciekawa rzecz i z chęcią jej spróbuję. Zobaczę właściwie, co to jest, tak? Tylko zanim, jako że wiem, że ta kamera ma tendencję do niewyostrzania różnych rzeczy, to wam jeszcze pokażę, jak to wygląda. Tak to wygląda. O. I zaraz jeszcze zobaczymy, jak to od środka wygląda. Także niezłe. Dobre to jest. Kwaśne. Kwaśno-słodkie takie. Troszeczkę mirabelkę mi przypomina. Mam taki vibe jedzenia mirabelki. W środku, jak widać, jest miąższ. Taki kwaśno-słodki, powiedzmy, i jakaś coś jak czarna pestka na środku. Nawet dobra. Niesplik. Dziwna nazwa. Naprawdę tego wcześniej nie słyszałem. Dobra. Bardzo orzeźwiające. To ta pestka w środku wygląda jak jakiś kasztan, który już mi się gdzieś tam potoczył. Później go ogarnę.
Bardzo soczysta, dużo soku, dobrze nawadnia. Niezłe. No dobrze, jeszcze mam dwa produkty, które chciałem sprawdzić. Widziałem to serwowane w restauracji, ale wtedy skusiłem się na zupełnie inną zupę. I co to jest? No, mam tutaj salmorejo, tak, i gazpacho. I są to chłodniki. Są to takie ich zupki, chłodniki. I ten pierwszy, czyli salmorejo, jest troszeczkę jakby gęstszy i to go głównie różni od tego pierwszego. Ta gęstość, jak sądzę, wynika głównie z tego, że jest więcej w nim chleba, bo co ciekawe, jednym ze składników tych produktów jest czerstwy chleb. Nie wiem na jakiej zasadzie, prawdopodobnie go ścierają na coś w rodzaju mączki i zagęszczają w ten sposób. Inny główny składnik to oczywiście pomidory, także tutaj nie każdy może być fanem, bo niektórzy nie przepadają za smakiem musu pomidorowego, że tak powiem. No i ogólnie są to takie chłodniki pochodzące z terenów Andaluzji. I gazpacho oczywiście w porównaniu do salmorejo różni się tym, że gazpacho jest bardziej używane tak do orzeźwienia, jest rzadsze przede wszystkim, więc można je trochę traktować jak napój, mniej stoi w gardle, tak? No i zobaczmy, jeszcze Wam pokażę to, nagram telefonem, jak one wyglądają. Otworzę obydwa. Przede wszystkim to mają bardzo intensywny zapach. To jest ten salmorejo, a to jest ten gazpacho. I ten, jak widać, taką ma rzadkość. Ten taki, no trochę gęstszy się wydaje, muszę przyznać. No i ma trochę jaśniejszy kolor. Ten, jak widać, o wiele ciemniejszy, jakby było więcej pomidora w nim, co nie? No dobrze. Sprawdźmy, jak to smakowo wygląda. Wow. No, zaskakująco. Salmorejo bardzo gęsty i słony. Czuć, że dodają sporo soli. No, w gazpacho czuć o wiele bardziej paprykę. Jest przynajmniej 3 razy rzadszy. Obydwa są słone, choć wydaje mi się, że gazpacho jest troszeczkę słodszy. Prawdopodobnie wynika to z tego, że tam papryka jest. No, fajne, no. W sumie jako chłodnik widzę to. Widzę to, nadaje się, wyobrażam sobie to wypić w gorący dzień. Nie będę dopijał do końca, bo od jutra znowu ma być upał. To akurat będzie lepszy moment, żeby się raczyć czymś takim. Ale smakowo chyba mi bardziej podchodzi ten salmorejo. Z tego co czuję, tam jest również czosnek. I ten czosnek i sól razem się fajnie dopełniają, dzięki czemu no, smakowo jest w pytkę. Także na tyle na razie ze smakowania i sprawdzania różnych rzeczy. Widzimy się później. A few moments later. Spójrzcie, jakie drzewo piękne, duże. Naprawdę konkretne. Ciekawostkę mam dla Was. Coś takiego małego zauważyłem, niby niepozornego, ale chyba specyficznego dla Benidorm. Mianowicie, wydaje mi się, że tu nie obchodzą za bardzo siesty. Podejrzewam, że są jakieś lokale, które respektują tą tradycję, ale muszę zauważyć, że około godziny, nie wiem, 14:30, 15 byłem na piwko i ku mojemu zaskoczeniu wszystko dookoła jest otwarte, włącznie z różnymi jakimiś sklepami, butikami i tak dalej. Także dość zastanawiające. Może ktoś wie, może mi się tylko wydaje. Czy w Benidorm obchodzi się siestę?
Czy może ze względu na to, że jest to taki hit spot, taki gorący punkt dla turystów, to po prostu dostosowano się do potrzeb przyjezdnych i najzwyczajniej w świecie przestano obchodzić siesta. Trochę się przejaśniło, mamy trochę słoneczka, szkoda nie skorzystać, także jestem w drodze na plażę. Idę troszeczkę się poopalać. Jak widać, jest pełno ludu. Puby pełne, lokale pełne. Dla niektórych ciągła impreza. No kto co lubi, no. Też lubię czasami dziabnąć troszkę, ale ile można, nie? Jakiś umiar trzeba mieć. Są inne, fajniejsze rzeczy do roboty niż tylko picie piwa za piwem w knajpie. No już zwłaszcza w takim kraju. No, tyle innych ciekawych rzeczy do roboty. Nigdy tego nie zrozumiem. No ale to inna mentalność, jak sądzę. Tak sobie przechodzę, patrzę, a tu sklep z jaraniem. I tak sobie myślę, że faktycznie chyba w Hiszpanii jest przecież zalegalizowane. Przynajmniej częściowo. Może nie można chodzić bezpośrednio z jointami, bo tu mamy różne Damiana, OG Kush, White Widow, Raspberry Chewdang, pojedyncze po prostu jointy na sprzedaż. O ile wiem, nie można za bardzo z tym łazić po ulicach, czysto teoretycznie, bo tak naprawdę pewnie policja za dużo z tym nie robi. Ale jest jak najbardziej legalne sobie kupić jointa, nawet z zawartością THC. No i co? Iść sobie spalić w domu, czy tam gdziekolwiek chcecie, nie? Mówię to jako ciekawostkę dla koneserów. Tego właśnie, tej substancji osobiście nie polecam, wręcz odradzam, bo konsekwencje palenia wbrew pozorom istnieją i są ciągnące się i trwające dość długo. Kiedy na przykład po wieloletnim paleniu spróbujecie to odstawić i każdy, kto palił długo i odstawił, na pewno wie, o czym mówię. O, tu są te szorstkie jakby kamienie trochę. Nie do końca takie wybrzeże, jak się spodziewałem. Może w tą pójdę, bo inaczej będzie pod słońce i nie będzie za bardzo nic widać, nie? Także jestem już na plaży. Zaraz się gdzieś sobie znajdę fajnego spota, to legnę na chwilę. Może się trochę poopalam. No, nie spodziewałem się, że tutaj będzie ten taki kamień dziwny. Ciekawe, czy tam dalej w głąb też to jest, czy to tylko tutaj u wybrzeża, że tak powiem, nie? Ciężko powiedzieć. No, może być mnie trochę słabo widać, bo pod słońce jestem, plecki opalam, ale czytam sobie taką książkę. O, nie wiem, czy to będzie widać. Córka króla piratów, rzekomo pani, która ma zastąpić Jacka Sparrowa. No i tak sobie przeczytałem pierwszy rozdział. I powiem wam szczerze, że trochę zawiedziony jestem, bo miałem nadzieję, że to będzie dobra książka, taka, no, przygody piratów. Jakby nie patrzeć, jesteśmy w Benidorm, tu jest trochę historii pirackiej, więc pomyślałem, że dobra lektura będzie na plażing, że tak powiem. A jak się okazuje, książka jest, kurde,
przesiąknięta wręcz, przynajmniej takie mam wrażenie z pierwszego rozdziału, nie? Że jest wręcz przesiąknięta tym tak zwanym trochę łok. No, aż do bólu bije z tej książki po prostu takim dosadnym feminizmem. No, na każdym kroku ta bohaterka podkreśla, jacy to faceci są najgorsi, niezaradni i w ogóle tragiczni i tak dalej. No, jakby już się nie dało napisać powieści z bohaterką, która jest kobietą i u której uwypuklają się wartości typowo kobiece i siła kobieca i piękno kobiece i klasa kobieca. No, muszą tam wepchnąć po prostu takie, nie wiem jak to nawet nazwać, taką grubiańskość i coś, co tak naprawdę odpycha od takiej kobiety, tak? No ale to moje wrażenie z pierwszego tomu, znaczy z pierwszego rozdziału, no. Nie chcę skreślać całej książki, może zaraz sobie poczytam ją dalej, może to się rozkręci, nabierze jakiegoś fajniejszego, wiecie, wydźwięku i będzie miało lepszy sens. Nie można ocenić całej książki po pierwszym rozdziale, który ma może ze 20 stron, tak? Ale po prostu bardzo mocno odczułem już ten vibe i trochę mnie to tak, powiedzmy, że odtrąciło, ale no zobaczymy. Poczytam dalej, może później wam zdam sprawę. Jeszcze tak do tej książki chciałbym coś dodać, nie? Ogólnie autor książki, bądź autorka książki ogólnie bardzo fajnie opisowość oddaje. Jest uszczegółowione, jest fajnie opisane. Dobrze działa na wyobraźnię, tak? Sama książka sama w sobie ma... No, głębiej jest fajna pod tym względem, tak? Widać, że jest jakiś tam kunszt pisarski. No, tylko nie podoba mi się te wpychanie tych treści trochę na siłę. Ale no zobaczymy, może jeszcze się przekonam do tej książki. No dobra. Doczytałem na razie do 4 rozdziału. Trochę wiatr jest za duży i zimno się robi. Zresztą słońce też już za chmurami się chowa. Także na razie starczy mojej lektury, bo nie ma przy czym się opalać, tak? W każdym razie do 4 rozdziału doczytałem i no względnie muszę chyba przeprosić tą książkę trochę, bo nie jest tak jak się obawiałem. No nie jest źle, po prostu jest bardzo mocno napisana z perspektywy kobiety, no ale autorką jest kobieta, to pierwsza sprawa, a druga bohaterka też jest kobietą, tak? Córka króla piratów przecież. Także może to i dobrze, że czuć taką właśnie woń kobiecą. Właśnie o to mi chodziło, to jest jak najbardziej wręcz oczekiwany w tej książce. I to mi się właściwie podoba. Na początku odniosłem trochę mylne wrażenie, bo miałem takie odczucie jakiejś takiej ukrytej nienawiści do mężczyzn w każdym zdaniu, ale to chyba było bardziej nakierowane po prostu bezpośrednio na jakąś taką gburowatość i brudność większości piratów, tak? Bo już w późniejszych rozdziałach zaczyna się to troszeczkę lepiej malować. Może nie idealnie, ale lepiej. I nie ma się takiego po prostu przeświadczenia, że to jest jakaś książka propagandowa, która ma po prostu promować nienawiść kobiety do mężczyzny, co by było zresztą bez sensu. Także tutaj korzystamy przy schodzeniu z plaży można sobie spłukać nogi. Może mi się uda. Widzę, że bazar robi.